Szara strefa w branży płynów do elektronicznych papierosów osiąga około 350 milionów złotych. W Polsce z e-papierosów korzysta około 1,2 miliona osób. Nielegalny rynek kwitnie od czasu wprowadzenia akcyzy na tego rodzaju wyroby, a źródłem problemu jest przede wszystkim wysoki poziom opodatkowania i nieprecyzyjne regulacje w ustawie o podatku akcyzowym. Zatem w którym momencie rozpoczął się boom na papierosy elektroniczne i jakie skutki mogą powodować? Kiedy powstał pierwszy papieros elektroniczny i na jakie potrzeby był odpowiedzią? Witam serdecznie w programie Wiedza Niewykuta, z tej strony Nikolina, gdzie prostym językiem opowiadam praktycznie o nauce. Pierwszy e-papieros został skonstruowany przez chińskiego farmaceutę Honalika. Śmierć na raka płuc ojca, który był nałogowym palaczem, przyczyniła się do zmotywowania syna, który chciał stworzyć coś, co dostarczy palaczowi nikotynę bez obciążania go innymi substancjami, które zawarte są w konwencjonalnym papierosie, czyli substancjami smolistymi, związkami rakotwórczymi czy tlenkiem węgla. E-papierosy do użytku w Polsce i Europie zostały dopuszczone na przełomie 2006 i 2007 roku. Chiński farmaceuta zakładał, że e-papieros będzie alternatywą dla nałogowych palaczy i pozwoli im rzucić konwencjonalnego dymka, lecz zapewne nie pomyślał, że stanie się on aż tak powszechny. Globalna liczba użytkowników e-papierosów wzrosła z około 7 milionów w 2011 roku do 68 milionów w 2020 i 82 milionów w 2021 roku, czyli to tak jakby ponad 2 razy tyle osób paliło, ile ludzi jest w Polsce. I owszem, e-papierosy są wielokrotnie mniej szkodliwe niż zwykłe papierosy powstałe z liści tytoniu, jednak również mogą zrujnować życie. Po co w ogóle stworzono papierosy? Dawniej wierzono, że tytoń jest darem od Stwórcy, a jego palenie i wydechany dym tytoniowy unosi zmartwienia i modlitwy do nieba. Palenie tytoniu było również zalecane przez standardową medycynę jako środek przeciwbólowy, np. na bóle ucha, kaszel, przeziębienie, w leczeniu astmy czy gruźlicy, co oczywiście mogło jedynie spotęgować występujący problem. Historia palenia datowana jest na 5000 lat przed naszą erą i miała swoje początki podczas rytuałów plemion pierwotnych. Tytoń palono najpierw w wydrążonych laskach z trzciny lub zawijano w kukurydziane bądź inne roślinne łuski. Później palono go w fajkach i innych przyrządach, a był palony przez każdego, również przez dzieci. Słowo cygaro prawdopodobnie pochodzi od języka Majów, jednak wówczas było ono grube i długie, zawinięte, wysuszone palmowe lub kukurydziane duże liście. Dzisiaj cygaro kubańskie to ponad 150 zł za sztukę. Dobre cygaro to koszt 450–550 zł za sztukę, a najdroższe cygaro znalazłam za 1,3 miliona dolarów za pojedynczy egzemplarz, czyli ponad 5 milionów złotych, a nazywa się tak. Palenie kiedyś było praktykowane dla zdrowotności, później mogło służyć również jako symbol statusu materialnego. Łączony był z rytuałami i prezentami. Jeszcze niedawno palono w pubach i restauracjach, a wydawać by się mogło, że palacze na przerwach pracowniczych są lepiej zintegrowani od reszty zespołu. Czy e-papierosy są lepszym zamiennikiem tradycyjnego tytoniu? Obecnie jednak coraz więcej osób decyduje się na e-papierosy, pomimo pierwotnego założenia, mającą być alternatywą dla osób już palących, nie mogących sobie poradzić z nałogiem. Niestety w aerozolu generowanym w e-papierosie oprócz wody mogą znajdować się również związki psychoaktywne, cały szereg związków karbonylowych i innych lotnych związków organicznych oraz metale ciężkie. Czym jest vaping i jak działa na organizm? Vaping, czyli wapowanie, to proces inhalowania oparów bogatych w nikotynę lub inne substancje aktywne. E-papierosy podgrzewają nikotynę wydobytą z tytoniu, aromaty, inne chemikalia, tworząc aerozol, który jest wdychany. Wdychany aerozol może być mieszaniną glikolu propylonowego, gliceryny roślinnej, aromatów oraz nikotyny. Zwykłe papierosy tytoniowe zawierają około 7000 chemikaliów, z których wiele jest toksycznych. Vaping naraża na mniej toksyczne chemikalia niż palenie tradycyjnych papierosów. Zasada działania jest stosunkowo prosta. Urządzenie podgrzewa e-likwidy, vape juice, wskutek czego płyn zamienia się w aerozol.
Przez grzałkę przepływa prąd, który podnosi temperaturę cieczy w atomizerze. Dochodzi wówczas do gwałtownego utleniania się gliceryny i aromatów i nikotyny. E-papieros składa się z 3 podstawowych elementów, czyli baterii, akumulatora litowo-jonowego wbudowanego w rękojeść u nasady e-papierosa, atomizera, czyli zbiornika na płyn do e-palenia, najczęściej zintegrowanego z ustnikiem i grzałką. Pełni on funkcję rozpylacza cieczy. To w nim zachodzi przemiana płynu w chmurę aerozolu. I grzałki, czyli metalowego elementu z wbudowaną spiralą grzewczą owiniętą wokół bawełny. Nasączona likwidem bawełna nagrzewa się, kiedy przez grzałkę płynie prąd. Jaki wpływ na zdrowie ma wapowanie? Badania wskazują jednak, że wapowanie likwidów z nikotyną może powodować skutki uboczne. Są to przyspieszone bicie serca, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, zmniejszenie elastyczności naczyń krwionośnych czy zwężanie dróg oddechowych. W 2019 roku odnotowano pierwsze przypadki uszkodzenia płuc związanego z vapingiem. Uszkodzenia te to jednostka chorobowa EVALI. W roku 2019 w USA wybuchła epidemia EVALI, która pochłonęła wiele istnień. Co się później okazało, przyczyną było wykorzystanie nielegalnych płynów, w którym składzie był olejowy wyciąg THC. Centers for Disease Control and Prevention zalecają więc, aby nie używać e-papierosów zawierających THC oraz nie modyfikować ani nie dodawać do urządzenia substancji, które nie są przeznaczone do tego typu celów. Generalnie nikotyna znajdująca się w tradycyjnych i elektronicznych papierosach jest substancją toksyczną. Podnosi ciśnienie krwi i zwiększa adrenalinę, co zwiększa tętno i prawdopodobieństwo zawału serca. To czy wapowanie jest złe? Niestety istnieje wiele niewiadomych na temat wapowania. W tym, jakie chemikalia tworzą aerozol i jak wpływają na zdrowie fizyczne w dłuższej perspektywie. Palenie jest ludzkości znane od setek lat. Wapowanie jest stosunkowo nowym procesem. Tak więc potencjalne niebezpieczne skutki dla zdrowia mogą nie być jeszcze odkryte. Niedawno opublikowane dane sugerują powiązania z przewlekłą chorobą płuc i astmą, a także powiązania między podwójnym używaniem e-papierosów a paleniem z chorobami układu krążenia. Obecnie wapowanie to narażanie się na wszelkiego rodzaju chemikalia, których jeszcze nie rozumiemy i które prawdopodobnie nie są bezpieczne. Tak więc na obecny stan wiedzy lepiej korzystać z e-papierosów niż z tradycyjnego tytoniu, ale w przyszłości może okazać się, że wapowanie jest bardziej szkodliwe dla zdrowia niż obecnie sądzimy. Jeżeli podobał Ci się materiał, to nakarm algorytm łapką w górę i subskrypcją. Pomoże mi to w szybszym rozwoju kanału i dostarczaniu ciekawych informacji. Pozdrawiam!